Witajcie serdecznie w najnowszym vlogu. Już dawno zapowiadałam ten odcinek, ale w końcu znalazłam czas, aby go nagrać. Jeszcze mamy dobre światło, więc czym prędzej go nagrywam. Przed Wami taki przegląd wełen, który dostałam od przemiłej pani Marty z Kaszubskiej Manufaktury. Właśnie tutaj Wam pokazuję, skąd pochodzi ta wełna. I będziemy sobie otwierać paczki z różnych hodowli i oglądać, jak wygląda sierść, bo to nie będą tylko wełny z owiec, ale zobaczymy też z innych zwierząt. Dobrze, no to zacznijmy. Pierwszą paczuszkę, jaką sobie tutaj otworzymy i zajrzymy, jest to wełna ras krzyżówka górska i walizerska. I chciałam zrobić Wam takie coś, żeby pokazywać Wam tutaj gdzieś z boku zdjęcia tych owiec. Ale stwierdziłam, że przecież te zdjęcia, które wezmę z internetu, są chronione prawami autorskimi i nie będę mogła tego jednak zrobić. Ale można sobie wpisać w Google te nazwy i też Wam wyskoczą. Górską pewnie kojarzycie owcę, bo bardzo często ją można spotkać u nas na halach. A walizerska to jest ta owca, też bardzo popularna, którą często pokazują ją osoby na zdjęciach i tworzą też figurki. To są te takie białe owce z czarnymi pyskami i łapkami czarnymi. Takie przepiękne, lokowane, mają tą sierść taką cudną. I te same owieczki są bardzo same w sobie takie urocze. W Szkocji chyba się najczęściej je hoduje, z tego co pamiętam. No dobra, no i zobaczymy, jak wygląda ta krzyżówka tych owiec. Na razie będziemy tylko oglądali, jak ona wygląda. Pokażę Wam mniej więcej strukturę i jak ja ją czuję w dotyku, a potem zrobimy odcinek jeszcze jeden, w którym będę próbować coś robić z tymi wełnami. Może zobaczymy na początku, jak się filcują, czy się filcują i tak dalej. To będzie sporo odcinków, bo tych wełen jest dużo. To jest wełna dosłownie ściągnięta z owiec. Nie jest nic z nią robione, czyli ona nie jest barwiona. Jest wyczyszczona. Nie pachnie niczym. Jestem po prostu w szoku. Jedno właśnie, co muszę Wam powiedzieć, że jak wzięłam te wełny i na początku sobie przeglądałam już, tak za pierwszym razem otworzyłam tą paczkę, to pierwsze co robiłam, to wąchałam, bo zawsze one czuć, te wełny i w ogóle sierść zwierząt przecież przechodzi tym zapachem tych owiec. Jest on specyficzny, ale jestem w szoku, że w zasadzie chyba żadna wełna nie miała zapachu. Musicie trzymać ją w super miejscu, że ta wełna przeszła właśnie tym zapachem. No powiem, nie mogę powiedzieć czym. Drewna? Może takie drewniane miejsce. A więc tak, dobrze, przejdźmy do konkretów. Czuję w rękach, że jest bardzo gruba, czyli to jest na pewno ponad 30 mikronów, jak nie więcej. Jest ona sztywna. Jeżeli miałabym robić z tego skarpety, no to tylko dla wytrwałych, bo jednak trochę gryzie. Tak przykładając do twarzy, no nie należy ona do najmiększych, więc dla twardzieli można by było powiedzieć. Więc pewnie górska to nadaje ten taki twardy sznyt. Nie wiem, nie dotykałam samej tej walizerskiej, ale zobaczymy. Kolor jest naturalny, tak jak tutaj możecie sobie zobaczyć. Zapominam w ogóle łapać ostrości, więc teraz Wam złapałam. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, zobaczymy teraz następną. Następną, jaką mamy, to mamy rasę Texel. I tutaj macie nazwę hodowczyni. Hodowczyni, co ja gadam? Hodowcy. Karol Zorychta, albo Zarychta. Nie jestem dobra w czytaniu pisanego pisma. I zobaczmy sobie, czym się różni od tej pierwszej. I ja już widzę różnicę. Na tej czuć tą lanolinę. No bo jak wiecie, czy nie, albo nie wiecie, owce są źródłem lanoliny. Ten tłuszcz, który je pokrywa, to jest właśnie lanolina i często używa się ją właśnie w włókiennictwie i do kremów, maści różnych. Lanolinę możecie też zobaczyć. I teraz tak, zobaczcie.
co pierwsze mi się rzuca w oczy, a i sprawdziłam jeszcze sobie, że ta wełna mieszana ma mikronaż od 28 do 35, za to ta Texel ma około 30, nawet 40 mikronów, czyli jest grubsza. A powiem Wam, że jak tak biorę w ręce, to wydaje się, że ta jest cieńsza. A to jest bardzo ciekawe. I pierwsze, co się rzuca w oczy od razu, to, że te włókna są całkiem inne. Zobaczcie. O! Strukturę tych włókien. Ta jest taka kędzierzawa i krótsza, a ta jest długa. Ma takie dłuższe te włoski. Ciekawe, co? Ale ta bardzo czuć tą lanoliną. Bardzo, powiem Wam. Jest taka tępa. Nawet w dotyku. Jakby była pokryta jakimś właśnie kremem. Takim. O, i nawet. Słyszycie to? Że ręce mi się robią takie tępe. Można by było super dotykać tej owczej wełny i przekładać kartki na poczcie. Jak pamiętacie, jak na poczcie, nie wiem czy pamiętacie czy nie, ale na poczcie zawsze mają takie namaczania palców. To było z jakąś maścią, też takim wazeliną, chyba coś takiego, taką gąbeczkę. To ja myślę, że tam ta wazelina i ta lanolina to byłaby super, czyli maczeć. Po prostu brać sobie w rękę taką owczą wełnę z Texela i można kartki przekładać. Dobrze. Zaglądajmy do następnych. Następna to owca kamieniecka i jest to hodowla na wypasie. Jest bardzo podobna do tamtej poprzedniej z Texela. W zasadzie mogę powiedzieć, że są identyczne. Tylko kolorem się różnią, tamta jest bardziej żółtawa. Ale tak, jeżeli chodzi o włókna, bardzo podobna. Bardzo. Dobrze, to chowamy sobie ją i zaglądamy do następnej. Następna jest rasa Hedwig i hodowca Sebastian Ciszewski. Zobaczcie, bardzo ciekawa. Też podobna do tej poprzedniej w dotyku, ale ma takie nierównomierne włókna. W sensie takim, że są i cienkie, i grubsze. Widzicie, wystają. I też czuć tą lanolinę. Zauważyłam, że tą lanolinę czuć u tych właśnie owiec, które mają takie kędzierzawe te włosy. U tych dłuższych taki mniej to występuje. Albo jest dobrze wybrana, bo też to jest taka możliwość. No i tak wygląda struktura tych włókien. Jest taka właśnie pomieszana trochę jak do tych pierwszych, co widzieliśmy. O! I powiem Wam taką ciekawostkę właśnie, co wyczytałam, że te owce są bardzo odporne na mrozy. Więc w sam raz na takie pogody, jak były teraz właśnie u nas. No a przestało się je hodować na wełnę i teraz się głównie hoduje na mięso. Zobaczcie, mi bardzo przypomina te nasze wrzosówki. Bardzo. Jeżeli tutaj będzie gdzieś wrzosówka, to zostawię tutaj, żeby porównać. Mamy następną, nie trzeba było długo szukać, krzyżówka szkockiej z wrzosówką właśnie. Macie tutaj hodowca Dorota Wick lub Wik. I zaraz sobie porównam. Zobaczcie, no wygląda bardzo podobnie. O, ale widać, że są tutaj te włókna też takie dłuższe. I jest tutaj inna owca. Wrzosówka mi się wydaje, że jest bardziej taka ciemniejsza, a tamta druga jest ta chyba ta jasna. I to jest pomieszane. Ale jest w dotyku, powiem Wam, większa od tamtych poprzednich. No, taka bardzo, bardzo milusia jest. To już bym mi dała szansę na to, żeby można było z tego zrobić jakieś skarpety. Może bym weszła w nie. Jakąś czapkę. No, ta jest sporo większa. Bardziej miękka. I pokażę Wam teraz tą, co oglądaliśmy poprzednio. Tą Hedwig i zobaczcie. Podobne są bardzo. No kolorem się tylko różnią. Ta ma te białe włókna, a ta ma czarne. Wystające. No i tu pomieszane są z takimi jaśniejszymi. O. Ale w dotyku są bardzo podobne. Ta jest sztywniejsza, ale ta już jest bardziej miękka. Powiem Wam, no genialna moim zdaniem. Następna to owca pomorska,
hodowla Daniel Miąskowski Gołubie. Zresztą sami sobie zobaczcie i przeczytajcie, jakbym coś tutaj pomyliła. I ta owca pomorska jest podobna też do reszty, ale zobaczcie, ma taki charakterystyczny żółtawy kolor. Jestem ciekawa, czy one wszystkie mają takie kolory. Aż sobie zobaczę, wejdę w grafikę, jak one wyglądają. Tak, dużo jest takich, że one są takie właśnie żółtawe. Ciekawe. Nawet nie wiedziałam, że mamy taką owcę pomorską. Poczytajcie sobie. Bardzo, bardzo ciekawe, aż mnie to zaciekawiło. I przeczytam wam kawałek. Wełna owcy pomorskiej jest wełną grubą, długą i jednolitą, pochodzącą od rodzimych owiec długowełnistych, wywodzących się z Kaszub. Choć dokładne wartości mikronów nie są podane w jednym miejscu, cechuje ją grubość typowa dla wełny mieszanej, półgrubej lub grubej, powyżej 36 mikronów. I najczęściej używa się do produkcji dywanów, dywanników, grubych tkanin, a nie odzieży. No ciekawe, powiem wam, dla mnie jest ona miękka, chociaż nie wiem, jakby to było, jakby ją właśnie przerobić na włóczkę. Też ma tą lanolinę, ale zobaczcie, to jest taka kurczakowa. Moim zdaniem ona by się świetnie nadawała do zrobienia kurczaków na Wielkanoc, więc może użyję ją do tego, żeby coś takiego zrobić. No zobaczcie, no kurczak byłby jak znalazł z tego. Lub jakiś inny pisklak. A teraz mam coś bardzo ciekawego. Mam tutaj merynosa polskiego odmiana barwna. Jest to Instytut Zootechniki. Jest to merynos odmiany barwnej. Stado objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Powiem wam, że dotykam czegoś ważnego. Można się śmiać, ale naprawdę coś jest w tym. To jest ten Instytut Zootechniki z Kołudy Wielkiej i nawet wam zostawię link pod spodem, żebyście się mogli zaznajomić z tym instytutem, bo ja pierwszy raz widzę na oczy. I zobaczcie, człowiek się uczy całe życie i przeczytam wam ze strony. Stado barwnych merynosów wytworzono w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym, Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka w latach 80. XX wieku z inicjatywy profesora doktora habilitowanego Macieja Osikowskiego przy udziale doktora inżyniera Tadeusza Pakulskiego. W początkowym etapie pracy pozostawiono do chowu pojedyncze barwne osobniki, głównie tryki, rodzące się w zarodowych stadach merynosa polskiego. Owce o ciemnym umaszczeniu kojarzono między sobą. W wyniku wieloletniej pracy hodowlanej wytworzono stado liczące obecnie 200 matek oraz 11 linii ojcowskich tryków o barwnym runie. W stadzie dominują osobniki o czarnym umaszczeniu. Ponadto stosunkowo rzadko rodzą się jagnięta o brązowej lub siwej barwie runa. I tu jest taka, powiem wam, no takie pomieszanie tu jest, bo widać to jednak te takie jasne te odcienie. Tylko tak mnie to trochę myli, że one są czarne, ale wiem o tym, że ta czerń nie jest taką czernią, jak my sobie wyobrażamy. Więc albo to jest ten brązowy kolor, albo faktycznie to jest ta czerń. Miękki jest, czuć tą lanolinę. No jest ten marynez, jest. I jest nawet owca typu muflon, borsuczy wygląd. Powiem wam, ciekawa jestem, jak wyglądała owca, która użyczyła tej wełny, a może po prostu jest to pomieszanie różnych osobników, ale jest to bardzo ciekawy ten. A barwny merynos polski, zasadniczym celem wytworzenia odmiany barwnego merynosa polskiego było uzyskanie kolorowej, cienkiej wełny, barwnych skór dla produkcji naturalnych wyrobów użytkowych i ozdobnych przy zachowaniu dobrej użytkowości rzeźnej oraz możliwości użytkowania mlecznego matek po odsadzeniu jagniąt. Obecnie od dorosłego zwierzęcia uzyskuje się od 4,5 kg wełny. No kurczę, powiem wam, no całkiem sporo. Charakteryzujące się miękkimi, karbikowanymi włóknami o cienkiej i średniej grubości. Czyli dobrze widziałam, że one są karbowane takie właśnie.
No, także możecie teraz jeszcze raz zobaczyć. Faktycznie jest karbowany. Takie mikro, dosłownie mikroloczki tu są. Mikrolog. O, zobaczcie sobie. Tak to wygląda. I też sobie spróbuję nią flicować, ale powiem Wam, że jak to jest jakaś taka bardzo ważna wełna, to czuję się zaszczycona, że ona do mnie trafiła, także bardzo dziękuję, że mogłam dotknąć takiej specjalnej wełny, no bo to jest chroniona owca. A jeszcze wyciągnęłam inny kolor, zobaczcie, są dwa kolory, nie zaglądałam głębiej do opakowania i są dwa kolory. Ten też jest całkiem fajny. No, jestem ciekawa, jak się będzie z tego robić. Chociaż powiem Wam, że te, co mają tą lanolinę na sobie ciężej się ficuje, ponieważ ta lanolina otacza igłę, więc będzie ciężko, więc pewnie użyję ją tylko do, na przykład, można by było użyć ją do... Nie, powiem Wam tak, bo teraz jak się zastanawiałam, trzeba by było ją jeszcze bardziej wyprać z tej lanoliny, bo już kiedyś tak robiłam. W jakimś na przykład płynie do naczyń, żeby to rozpuścił ten tłuszcz taki. Płynie do naczyń. Spróbuję to, zrobimy próbkę, ja to wybiorę i zobaczymy, czy właśnie pozbędzie się tej lanoliny, bo wiem o tym, że mi się ciężko flicowało tą wełnę, która ma tą lanolinę, bo ona właśnie pokrywa igłę i potem ciężko mi w ogóle jakieś ruchy wykonywać. Ale bardzo ciekawa. Dziękuję bardzo. No i coś, czego używam na co dzień i nie jest to wełna owcy, a mianowicie są to alpaki i alpaka hodowla wełniakowo. Zobaczcie, jakie cudne kolory. Każda jest inna. Ta jest biała lub prawdopodobnie taka beżowa, ale mi się wydaje, że biała. Biała albo beżowa, no właśnie, ona jest taka pomiędzy. Nie jest to taka czysta biel. Już mi się zachodzi słońce, więc jest już gorzej z oświetleniem, ale tak się prezentuje. No i taki beżyk. Mięciutki. Są przemiłe. W ogóle polecam Wam ubrania. Wszystko z alpaki. Mam moje mitenki, które sobie zrobiłam 2 lata temu. Chodzę w nich. Takie fioletowe. Możecie widzieć je na filmach. I to jest barwiona wtedy wełna. To jest oczywiście niebarwiona. Wszystkie wełny, jakie Wam pokazuję tutaj, są niebarwione. Ale zobaczcie, jak ona jest cudna. Te włókna są stosunkowo długie. Nie do każdej figurki mi one pasują, ale używam je do takich zwierząt, które posiadają miękką sierść, która strukturą przypomina właśnie alpakę. I często w maltańczykach ją używam. Zobaczcie na to, jaki to jest koniakowy, piękny kolor. I ja takiego koloru, bo Wam szukałam parę lat temu. Dlatego dla mnie to jest na wagę złota taki kolor. To jest taki niby rudy, niby brązowy. I tu mamy szarości takie piękne. To na pewno się nada. To ja już mówię w ciemno, bo ja jej używam. I teraz Wam pokażę zaraz jeszcze jedną alpaczą wełnę i czym ona się będzie różnić od tej. To może ją na bok damy. Zobaczcie na to. To jest alpaka suri. O, nawet jakieś artefakty mam w postaci słomy. Czyli widzicie, że to jest po prostu zdjęte z danej alpaki. Zobaczcie, jaki przepiękny odcień. To jest właśnie te takie rudy. I alpaka suri właśnie cechuje się taką jeszcze większą wełną. I taką długą. Zobaczcie, jakie to są długie włókna. No zobaczcie. I ona ma właśnie takie dredy. Z tego, co tutaj czytam na stronie. Oczywiście ta wełna jest z tych samych, z tej samej hodowli wełniakowo i możecie w ogóle sobie wejść na tą stronę wełniakowo. Może gdzieś tutaj Wam też zostawię. W ogóle będą opisane te wszystkie jeszcze hodowle tutaj w formie pisemnej przy każdej wełnie, więc będziecie mogli sobie wynaleźć te hodowle i sobie obejrzeć na ich stronach. Można odwiedzić te alpaki, powiem Wam, i sobie je podotykać własnoręcznie. Ale zobaczcie, jaka piękna, no piękna,
Przepiękna wełna. To włókno jest takie długie, mięciutkie. To by było świetnie się... Ja już widzę, co można było z tego zrobić. Włosy. Włosy jakimś lalką. Powiem wam. No. Jakby ktoś miał jakieś inne kolory. O, zobaczcie jeszcze tutaj. Ja nawet nie wiem, jak nazwać w ogóle ten kolor. Jakbyście powiedzieli. Bo ten taki jest koniakowy. Faktycznie taki ma rudawy, czerwonawy odcień brązu. A ten jest taki wpadający w beż, musztardę. Zobaczcie. Różnią się te odcienie. No przepiękna. Powącham sobie oczywiście. Nie, tu nic nie czuję. Znowu. Może się coś przebija lekko, ale lekko. Na serio. Wszystko pachnie mi takim drewnem. Ale nie, no jest przepiękna. I mięciutka. Przemięciutka. No i z tego co czytałam, to właśnie ta wełna z tych suri, one są ze specjalnej odmiany alpak. I teraz wam nie napiszę, jak ona się nazywa. Ale jak się znacie, to napiszcie. Ale to jest specjalna odmiana tych alpak właśnie, które posiadają takie dredziochy. Takie dredy. Nie no, jest coś cudownego. No i teraz takim małym skokiem przejdźmy do czegoś, co jest spokrewnione wyglądem. Nawet nie zagłębiałam się, czy jest alpaka spokrewniona z wielbłądem, który zaraz wam pokażę. I teraz tak, nie wiem skąd jest, bo nie jest napisane, ale tu jest miks wielbłąda z owcą. I jest bardzo miękka. Odcień jest taki biało-beżowy, mogłabym powiedzieć. W dotyku jest bardzo podobna do alpaki, ta wełna. I taką lekką sztywność nadaje ta owca jej. Ale zaraz przejdę do wielbłąda, to zobaczycie moje westchnienia, bo ja już go widziałam. Widziałam go. I zaraz wam pokażę. A jeszcze wam powiem, jaka jest różnica pomiędzy alpaką też a owcą, że nie ma tej lanoliny, nie czuć tego, w ogóle tego takiego tego filmu lanoliny na sierści tej, na wełnie. Zaraz wam pokażę. Aha, i jeszcze jeśli chodzi o długość. Uj, coś mi tu spada. Zobaczcie, jaka długa. No. To też nadawałoby się na sierść zwierząt. I myślę, że bardzo fajnie by się to filcowało. Bo ta wełna jest taka bardzo przyjemna w dotyku i poskręcana w różne kierunki. Jest i on. Wielbłąd w całej okazałości. I jakbym mogła wam przekazać dotyk, to byłoby coś cudownego. Ale to wyobraźcie sobie, że kładziecie ręce w coś, co jest niesamowicie miękkie. Nie wiem, czy kaszmir nie jest podobny do tego. Oczywiście są tu artefakty. O, w postaci słomy. Także widzicie, że o tu też. Także trochę będzie zabawy, żeby tutaj osiągnąć jakiś czysty kawałek z samego tego wielbłąda. Ale chciałam tylko zobaczyć po prostu do czegoś, czy to się do czegoś nada i co można z tego zrobić, bo to wymagałoby jeszcze oczyszczenia. Ale to jest puch. Dosłownie to jest puch. No i sobie doczytałam, żeby się doszkolić z alpaky, że no alpaka, jak sam wygląd wskazuje, jest rodziną wielbłądowatych. No. Zobaczcie na to. Jest tam pełno takich paprochów, ale jakby dać ją do jakiegoś oczyszczenia, to by było genialne. Ale jest dosłownie puchem. O, no zobaczcie, jak to się przemieszcza. Z ręki na rękę. No dosłownie jak chmurka. Ja nie wiem, ile to ma mikronów, ale z 15 to jest chyba maks tego czegoś. Zaraz to sprawdzę, wam powiem, czy ktokolwiek sprawdził, ile ma mikronów wełna wielbłąda. Z tego co czytam, to wełna wielbłądzia, szczególnie wysokiej jakości podszelestek Baby Camel, ma średnicę włókien w okolicach 18 mikronów, co czynią ją niezwykle miękką, lekką i ciepłą, porównywalną pod względem delikatności do wełny Merinosów 15 do 24. Ja bym tu właśnie dała z 15. No bo mam 18. Jak dla mnie to jest tak cieniutkie. Poszczególny ten kłaczek jest tak cienki. Jak galaktyka w rękach. Zobacz. No, coś cudownego. Strasznie, strasznie. Bardzo miękka. No i przejdźmy do ostatniego punktu programu, czyli psa.
Tego psa znacie, bo widzieliście u mnie. I jest to samojed. Tak, tak. To już tego psa u mnie widzieliście. Sierść z tego psa. Ale nie jest to sierść z tych samych psów, co pokazywałam go w zeszłym roku. Z Kajsera i Katariny. To jest z innego pieska. Nie wiem, jak ma na imię, ale bardzo mu dziękuję za tą sierść. Zobaczcie, że wygląda prawie jak wielbłądzia, tylko tu jest ta różnica, że jest więcej tych takich grubszych, widzicie, włókien. Ale genialnie, moim zdaniem, będzie się nadawało to do robienia figurek, do robienia podstaw figurek. Gorzej z wyglądem zewnętrznym, ponieważ jest ta mieszanka tych różnych włókien, ale znajdzie się taki pies lub zwierzę, który ma podobną sierść do tego samojeda. Bardzo miękka w dotyku. No moje oko to jest gdzieś maksymalnie właśnie 18-21 mikronów, bo pomieszane są ta sierść, bo widzicie, jest tutaj sierść okrywowa, te włosy, co są na zewnątrz u samojeda, i jest ta podszerstkowa, czyli ten taki puszek, czyli tu jest pomieszanie z poplątaniem dosłownie, ale bardzo dobrze się to ficuje. No i co? Przebrnęliśmy przez wszystkie rodzaje wełen. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, jaka jest moja reakcja na nie. I może wezmę sobie te takie, co najbardziej rokują. I to, co wpada na pomysł, to upiorę. To może... No którąś tą, co opowiadałam, że upiorę, no to upiorę. I zobaczymy, co z tego wyniknie. I będę próbować je filcować. Będę systematycznie wrzucać jakieś filmiki właśnie a propos tego, jak mi się udało coś z nimi zrobić. I po prostu podzielę je na różne filmy. Jeden będzie dotyczył jakiegoś tam filcowania tam jednej wełny, czy tam paru. Ale będę chciała Wam pokazywać, czy coś z tego wyszło i czy z czego się nadawało. Czy coś się nadało. W ciemno mogę powiedzieć, że te alpaki wszystkie się nadają, bo ja jej używam. Co do wełen, wełna z samojeda tak samo. Gorzej z tymi wełnami owiec różnych, te grubsze. W ciemno mogę powiedzieć, że na pewno się nadają do filcowania i robienia bryły. Szczególnie te kędzierzawe, co były jednolite te włosy. Także jestem ciekawa właśnie, jakby wyszedł mi jakiś taki kurczak z tego. Powiem, zainspirowało mnie to do tego, żeby zrobić jakiegoś pisklaka. No niekoniecznie może kurczak, ale może coś innego, bo przecież można zrobić i przepiórki i tak dalej. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie do końca i zapraszam Was na kolejny film. I dziękuję Wam też za obejrzenie mojego tutorialu z myszami. Polecam go. Tutaj wrzucę też kartę do tego, żeby można było przejść i obejrzeć ten tutorial, kto jeszcze nie obejrzał jakimś cudem. Dziękuję za komentarze, za wszelkie udostępnienia. Wszystkim tym, którzy wysłali mi zdjęcia swoich prac, też bardzo Wam dziękuję. I czekam na kolejne na podstawie moich tutoriali, bo nie tylko mysz u mnie powstała, są też inne postacie, w tym jeszcze chomik, który też ma bardzo dużą popularność i jest stworzony dla osób bardzo początkujących, bo on nie posiada kończyn, więc jest w bardzo prostej bryle. Dobrze, uciekam serdecznie i życzę Wam cudownego dnia lub wieczoru, bez względu na to, o jakiej porze mnie oglądacie. Pa!